Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zajmę się demontażem deski rozdzielczej w moim Lexie, a z racji tego, że jest to model poliftowy, to ma on typową przypadłość, czyli klejącą się deskę rozdzielczą, którą właśnie mam zamiar się zająć. Wiem, że ten film wyjdzie trochę przydługi, w tym momencie oczywiście jeszcze nie wiem, ile on potrwa, bo jest tutaj trochę roboty. Nie będę tego robił oczywiście tutaj przy garażach, ponieważ to auto uziemię sobie na 2 dni, tak więc muszę przygotować sobie takie miejsce, gdzie będzie to auto mogło spokojnie stać. Będę starał się pokazać wszystko tak, żeby każdy, kto będzie chciał zdemontować taką deskę u siebie, nie miał żadnych wątpliwości, jak to zrobić, co trzeba odkręcić, co trzeba zostawić, czego nie trzeba odkręcać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc po pierwsze, najważniejsza rzecz, którą muszę zrobić, jest to odłączenie akumulatora. Tak więc przestawię się na miejsce, w którym będę mógł coś grzebać, odłączę akumulator, ponieważ będzie trzeba tutaj zdemontować elementy, gdzie są poduszki powietrzne. Tak więc nie chcę, żeby mi to wybuchło w twarz, czy nie daj Boże, żeby w ogóle gdzieś wysadziło. Więc zajmę się najpierw akumulatorem i później przechodzimy do rzeczy i pokażę Wam po kolei wszystko, co trzeba zrobić, żeby tą deskę wyciągnąć. Dobra, i tak na początek będę szedł od tyłu i przemieszczał się do samego przodu i ściągał przede wszystkim najpierw wszystkie plastiki, które są potrzebne do zdemontowania, żeby móc później tą deskę wyciągnąć. Tego, jak demontować konsolę środkową oraz budkę od liczników, nie będę Wam pokazywał szczegółowo, ponieważ to już robiłem w innym filmie, także jeśli nie wiecie, jak to zrobić, kliknijcie sobie ten link i tam zobaczycie dokładnie śrubka po śrubce, co trzeba zdemontować, żeby to wyciągnąć. Ja tymczasem przejdę do rzeczy ważniejszych, czyli zdemontuję całą środkową konsolę i później dopiero będę Wam pokazywał dokładnie, co trzeba zrobić, żeby pościągać wszystkie plastiki, wszystkie rzeczy, które są tutaj niezbędne do demontażu deski rozdzielczej. I tak, akumulator w tym momencie mamy już rozłączony, także mogę działać dalej. Trzeba pamiętać, że trzeba fotele wysunąć maksymalnie do tyłu, jeśli macie elektryczne fotele, tak jak ja, bo później po odłączeniu akumulatora oczywiście już nie będzie możliwe regulowanie tych foteli. Dobra, w tym momencie, gdy mamy już zdemontowany cały tunel środkowy i liczniki, pora przejść do kolejnych rzeczy. A z racji tego, że mówiłem, że będę szedł od tyłu do przodu, najpierw zajmę się plastikami, które są na drzwiach, te listwy takie przy drzwiach. Później pościągam plastiki, które są pod deską. Później przejdę do tych słupków, które trzeba też zdemontować, inaczej nie da się deski wyjąć. Następnie będę ściągał schowek na rękawiczki tak zwany. I później, jak porozkręcam te rzeczy, to będę mógł dopiero odkręcić tak naprawdę deskę rozdzielczą. Postaram się to zrobić bez ściągania kierownicy, ponieważ widziałem na filmach, że niektórzy robią ze ściąganiem kierownicy, niektórzy nie demontują tego. Ja chyba raczej nie widzę tutaj takiej konieczności. Oczywiście to się może zmienić, życie zweryfikuje. Jednak na chwilę obecną kierownicę zostawiam, ponieważ uważam, że nie jest konieczne demontowanie jej. A więc przechodzę dalej do rzeczy i tak jak mówiłem, zajmę się plastikami. Tak, tutaj w końcu są takie kołki, które są plastikowe, które są wkręcane. Tak więc to może ciężko schodzić, jednak da się to wyciągnąć i nie powinno być większego problemu. Wystarczy nieraz to ścisnąć i wtedy powinno to pójść. Ok, te plastiki z tej strony mam już zdjęte. I teraz tak, tutaj z tej strony dość ciasno to siedzi, także trzeba to trochę wymęczyć, żeby to wyszło. Ta strona wychodzi trochę lżej. Tutaj, tak jak widzicie, jest takie coś i to też dość ciasno tutaj wchodzi w ten otwór, przez to jest ciężko to zdemontować. I teraz tak, tutaj jest taka sama historia,
Tak jak widzicie, tu w tym miejscu jest taki kołek na końcu, który wygląda jak nakrętka. Jego trzeba odkręcić. Nie wiem, czy go trzeba ciągnąć jednocześnie, czy nie. Powinien teoretycznie się dać wykręcić normalnie jak nakrętka. Ja czuję, że idzie, że się odkręca. Wystarczy do pewnego momentu. Później trzeba to tylko pociągnąć. O właśnie, i zeszedł. I teraz ten plastik ciągniemy tutaj do siebie i mamy zdemontowany. No to można powiedzieć, że przyjemna część się skończyła w tym momencie i pora przejść do rzeczy trochę mniej przyjemnych. Chociaż nie, chociaż może jeszcze na razie zdemontuję te słupki, te u góry, ponieważ one tak czy tak muszą zejść. Jest tu mały patencik, także jeśli ktoś nie wie, jak to jest zamontowane, za chwilę pokażę. A jak już jestem od strony kierowcy, to może zrobię to od strony kierowcy najpierw. Dobra, pierwsza rzecz, trzeba tutaj zdemontować tą zaślepkę. Dobra. Tu nam się ukazuje śrubeczka. Jak to na Japończyka przystało, dziesiąteczka. Ok, takie długie szpile tu są. I teraz, aby zdemontować ten słupek, on jest tutaj w tym momencie jeszcze na takim zaczepie, który jest montowany w ten sposób, że żeby go zdjąć, trzeba ten słupek wcisnąć. I wtedy dopiero schodzi. Tutaj rozchodzi się o ten zaczep, który jest zmontowany tutaj na takim plastiku. No, widzę, że to będzie problem, żeby to zamontować z powrotem. Będzie to wrzut na tyłku. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Tutaj jest w tym miejscu taki rowek, w który trzeba właśnie wsunąć później ten kołek, który jest na tamtym słupku. Tylko mi się wydawało, że to powinno być metalowe, u mnie jest plastikowe. Nie wiem, czy to różnie jest w różnych autach. Na filmach widziałem, że mieli to metalowe, u mnie jest to plastik. No ale dobra. Ważne, że się udało, mam nadzieję, że później mi się uda to złożyć z powrotem, tak jak należy. Przechodzę do drugiej strony. Naprawdę prawdziwy wrzut na tyłku. Nie mam pojęcia, jak to później zamontować. No i dobra, gdy mamy już zamontowaną górę, pora przejść do bardziej przyziemnych rzeczy, takich jak schowek. Ja tu mam pełno swoich pierdół. Mam nadzieję, że nie będę musiał wszystkiego wyciągać, bo mi się nie chce. Muszę w tym momencie dojść, jak go rozkręcić. Z tego co widzę, to tutaj na zawiasach są takie bolce, które wystarczy ścisnąć. Powinno się dać je wysunąć. I tak też właśnie się dzieje. No to lubię Japończyków. Po co komplikować? Wystarczy wyciągnąć taki kołek. Z drugiej strony tak samo. Wtedy wychodzi to z zawiasów. Odpinamy i mamy na wierzchu. To jest moduł Bluetooth, którego w sumie tak nie używam. I teraz nasza zabawa się zaczyna. Dobra, z pewnością co widzę, to będzie trzeba tutaj to zdjąć. Tylko nie wiem w którym momencie, czy tu, czy lepiej tu.
Bo widziałem, że niektórzy właśnie rozbierali to w tym miejscu, niektórzy w tym miejscu. Może rozbiorę tu. Ok, tu jest to już uwolnione. Dobra, teraz tutaj pod tym zaczepem znajduje się kostka od airbaga. I z tego co mi wiadomo, to trzeba to, no właśnie, odsunąć. Wystarczy ten biały plastik tutaj odsunąć i wtedy ona wychodzi. Dobra, wyciągłem to tutaj w tym momencie z tego kabla, żeby móc to później też zdemontować. I teraz tak, kolejna rzecz. Tutaj w tym momencie jest kostka od podświetlenia schowka. Trzeba ją oczywiście też odpiąć. No, jedną ręką jest to troszkę trudne. Dobra, tak więc tą kostkę trzeba odpiąć. Przy okazji, jakby ktoś chciał sobie wymienić żaróweczkę, to jest ona taka. Tutaj jest ten stycznik w ogóle, który załącza to, także nie zgubić. I teraz tak, tu kabel ma swobodny, nie będzie mi przeszkadzał. Tutaj deska jest zdemontowana. I teraz tak. Teraz wracam tu znowu do tego narożnika, ponieważ to jest śrubka, którą trzeba odkręcić. Okay. Teraz deska już się rusza. No, może nawet lepiej było faktycznie tą śrubkę. Trudno, zamontujemy jedną więcej. Nic nie szkodzi. Ten spodnik zdejmę, żeby mi nie przeszkadzał, żeby nie zawadzał. Nakręcę sobie śrubkę. Tak samo jak i przykręcę ją tutaj. Wtedy jest mniejsza szansa, że to zgubię. Tą uszczelkę z drzwi też trzeba zdjąć. Sorry za hałas, ale tutaj się kręcą ludzie niestety i przeszkadzają. Tą uszczelkę będzie trzeba zdjąć, żeby móc wyciągnąć tą deskę, bo ona tutaj ma taką jakby krawędź, która będzie przeszkadzać, żeby ją wyciągnąć. W tym momencie jest tutaj już luźna. Tak więc ta strona już by była. Więc przejdźmy teraz do środkowej części. I teraz tak, jest tutaj ta śrubka, która łączy masę. Tam trzeba oczywiście też zdemontować, bo widać, że ewidentnie trzyma całą deskę. Później są tutaj dwie takie małe śrubeczki po obu stronach. Albo i nie po obu. Na pewno z jednej. Tutaj jest ta jedna śrubeczka. Z drugiej nie ma. Więc ja się biorę za odkręcenie tej śrubki z masy. W tym momencie już wygląda to trochę lepiej. Teraz pora przejść do strony kierowcy. I tak, tu na pewno jest jedna śrubka po środku, którą muszę zdemontować. Muszę zdjąć tutaj ten plastik, który jest pod kolanami. Tak więc tu muszę teraz przejść i zająć się tym. Więc tak, tutaj śrubka jest jedna. Analogicznie z drugiej strony tutaj też jest śrubka. Okay. To schodzi bardzo prosto. Wystarczy pociągnąć tutaj tą część, schodzi z zatrzasków. Tu oczywiście musimy pamiętać podpinać te kostki od tych przycisków. Z prawej strony pod kierownicą mamy tutaj taką rurkę, która idzie od nawiewów jakichś. To jest jakiś czujnik cyrkulacji powietrza, wydaje mi się. Jest tu kostka do odpięcia.
teraz tak, jeśli chodzi tu o tą stronę, to mamy tutaj dwie rzeczy, które musimy zdemontować. Jest to linka idąca od otwierania maski oraz wtyczka od kości OBD. I żeby to zdemontować, może najpierw uwolnię linkę, bo będzie trochę łatwiej. Wyciągamy to tutaj do góry z zaczepu i później wyciągamy to z tego. Nie udało mi się pokazać, jak demontuje się tutaj tą linkę, ponieważ niestety moja kamera padła, jak zwykle. Natomiast powinniście do tego dojść, nie jest to aż tak skomplikowane. Tutaj tą kulkę trzeba po prostu wydobyć. Ale dobra, teraz następna rzecz. Trzeba zdemontować w tym momencie to gniazdo OBD. I z tego co mi wiadomo, to tu są takie dwa zaczepy, które trzeba podważyć. I tak naprawdę to powinno się to wcisnąć do środka. Jeszcze tego nie ogarnąłem, nie wiem do końca jak to powinno się zdjąć. Widziałem, że nie jest to zbyt skomplikowane. Tak jak widzicie, tutaj ucho się zagina, także sądzę, że właśnie jest tak jak mówię. Zagnę te dwa zaczepy i powinno to wyskoczyć do góry. Niestety jest mi potrzebna druga ręka, w tym momencie nie jestem w stanie telefonem tego nagrać. Ok, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Dokładnie. Tak jak mówiłem, tu są dwa wciski w bokach, jeden wcisłem i wystarczyło. Tak więc ten plastik już mam uwolniony. Nie wiem co się działo, ale ta śrubka tutaj nie wygląda ciekawie. Nie wiem, tutaj ta listwa też będzie trzeba ją zdjąć. Dobrze. Obiecałem, że będę Wam pokazywał. To tak też uczynię. Pora rozkręcić tą śrubkę. I teraz co widzę, to tutaj na tych uchwytach siedzi jeszcze cała deska. Tutaj są tak samo kable jeszcze podczepione. Teraz tak, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj ten cały uchwyt, on jest przykręcony tutaj śrubką i można by było teoretycznie odkręcić tutaj samą deskę rozdzielczą od tego, natomiast z tego co tutaj macam palcem, to okazuje się, że jest od spodu przykręcone śrubką na śrubokręt, co jest w tym momencie niemożliwe, żeby tam dojść. Tak więc jedyne rozsądne rozwiązanie to jest odkręcić tutaj tą śrubkę i wtedy powinno to się poluzować. Tak więc sposób na to jest odkręcić to kluczem płaskim od wewnątrz, ponieważ tutaj ta nakrętka jest zaspawana, także nie da się jej ruszyć. Trzeba to poluzować i później ta śrubka, jak to każde japońskie, powinna już pójść sama. Jest ona tylko dociągnięta, a później jak się poluzuje, to idzie już lekko ręką. Dobra. Teraz jak mnie mam, trzeba odkręcić tą śrubkę, ponieważ ona też blokuje. Mam nadzieję, że doceniacie moje wysiłki i że robię to wszystko z kamerą w ręce. Nie powiem, bo jest to trochę uciążliwe i wymaga to trochę więcej czasu. Bez kamery zrobiłbym to szybciej. Tak więc mam nadzieję, że jeśli wpadliście do mnie na kanał, a jeszcze nie zostawiliście suba, to chociaż w ramach podziękowania klikniecie tego suba i będziecie śledzić mój kanał na bieżąco. Dobra, ja w tym momencie próbuję tutaj rozkminić, co następne muszę zdemontować, żeby ta deska zeszła. Dobra, tutaj dywaniki odpięte, tutaj dół już chce zejść, lewa strona odchodzi już, także w tym momencie trzyma mnie tylko i wyłącznie gdzieś tutaj coś od strony pasażera. Na pewno jest tutaj to też ten kabel, ponieważ on jest tutaj wpięty i on strasznie ciasno tutaj się trzyma. To było chyba jakoś, nie wiem, naklejone czy coś. W każdym razie zeszło.
Nie wiem, gdzie ten kabel idzie, a ten kabel idzie tutaj dalej do konsoli środkowej, tak więc on tu powinien zostać. Teraz ewidentnie coś mi tu trzyma od wewnątrz i z tego, co się domyślam, to mogą to być te śruby. One trzymają bodajże całą poduszkę powietrzną, także trzeba to odkręcić tak samo. Także biorę się teraz za to. Tu są w tym momencie na klucz 12. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy jest to może 11 jednak? Ewidentnie jest to 12, jednak nie mogę tego ruszyć. Jedna rzecz, którą jeszcze dojrzałem, to że tutaj ta pizzerka jest też przymocowana na śrubkę gwiazdkową. Teraz już to tutaj też nie trzyma. Okazało się, że tutaj jeszcze też muszę jakąś śrubkę odkręcić, żeby ta deska była tutaj swobodna. No i wygląda na to, że faktycznie trzyma się tutaj teraz tylko na tej poduszce na dwóch śrubkach. Niestety za cholerę nie jestem w stanie tego ruszyć. Nie wiem, czy mam klucz już wyrobiony, czy te śruby są tak mocno dowalone, że nie jest w stanie żaden klucz ich odkręcić. Jest to pozycja też bardzo niewygodna, także nie wiem, jak dojść. Ale cóż, spróbuję się pomęczyć i pokażę Wam w momencie, jak mi się to w końcu uda. Dobra, no to próba odkręcenia tych dwóch śrubek, w zasadzie jeszcze jednej, bo jedna mi się udało. Doprowadziłem mnie do piwnicy, żeby wziąć nowe narzędzia, żeby spróbować ewentualnie czymś innym. Dlatego wezmę młotek, wezmę śrubokręt z takim trochę ostrzejszym końcem, który będę mógł uderzać i spróbuję odbić tę śrubkę na zasadzie przecinaka. Mam nadzieję, że się ruszy, że pójdzie. Dawałem już WD-40, nic nie pomagało. Próbowałem kluczem płaskim, próbowałem też kluczem nasadowym, tak samo nic. Tak więc w tym momencie muszę spróbować użyć siły i zobaczymy, czy teraz pójdzie. Hurra, udało się. Śrubka co prawda jest uszkodzona i nie da jej się wykorzystać, bo jest cała obrobiona dookoła. Jednak jedynym rozwiązaniem było uderzenie właśnie śrubokrętem a la przecinak. Do tego jeszcze młotek i dało radę. Także jak to mówią, nic na siłę, wszystko młotkiem. Dobra, więc po takim wysiłku pora sprawdzić, czy jeszcze coś jest do odkręcenia, czy coś jeszcze pominąłem, czy to już jest w tym momencie wszystko i czy da się to wyjąć. Tutaj ładnie wychodzi. Tutaj ta strona już jest luźna, więc w tym momencie zostały mi tylko tam czujniki światła, te czujniki zmierzchu tak zwane, które muszę odpiąć, żeby to zdemontować. I przede wszystkim muszę tam jakoś łapę wsadzić, żeby to do tego dojść. Dobra, to deska w zasadzie jest gotowa już do wyciągania. Odpiąłem ostatni czujnik. Musiałem go zdemontować. Była tutaj jedna śrubka, za chwilę Wam pokażę, jak ona wygląda. Ogólnie sytuacja jest taka, że muszę Wam pokazać tu przez szybę. Tutaj jak jest ten pomarańczowy zaczep, może tu będzie widać w kamerze, tu przychodzi jedna śrubka i z drugiej strony jest druga. Ta kostka, która tu jest, mowa tutaj o tej, to jest właśnie od tego czujnika. Jest ona tak wrednie wczepiona w takim miejscu, że nie da się dojść. Więc jedyna rozsądna opcja, jaka zostaje, to po prostu odkręcić tą jedną śrubeczkę. Ona wygląda w ten sposób. I wtedy dopiero jak wyjmie się całą tą obudowę z czujnikiem, można tą kostkę normalnie odpiąć. No normalnie, powiedzmy, że normalnie. Jest łatwiejsze dojście po prostu. Tak więc dobra, pora w tym momencie wyciągnąć całkowicie deskę i zobaczymy, czy faktycznie uda się to zrobić bez wyciągania kierownicy. Mam nadzieję, że nie będę zasłaniał. Poduszka jest strasznie ciężka i trochę przeszkadza w podniesieniu tego. Jest bardzo niewygodnie przez to. Ale mam nadzieję, że dam radę.
Samo przeszkadza tutaj kolumna kierownicy w tym momencie. Ale to akurat nawet jakbym zdjął kierownicę, to nie powinno zmienić sytuacji nawet. Przydałyby się dwie osoby. Muszę wyciągnąć tą poduszkę, bo nie jestem w stanie teraz nic zrobić. To jest za ciężkie i po prostu nie jestem w stanie tego teraz ułożyć tak, jakbym chciał, żeby to wyciągnąć. Dobra, najcięższy element wyciągnięty. To w tym momencie powstaje problem i faktycznie się okazuje, że kierownica blokuje. Jakbym kierownicę miał wyciągniętą, w tym momencie już cała deska by była na wierzchu. Teraz tak, tutaj na to rozwiązanie widziałem dwie opcje. Albo opuszczenie kolumny kierownicy, odkręcając 4 śruby, albo demontaż kierownicy. Teraz pytanie, jakie jest to rozwiązanie lepsze. Dobra, kolumna opuszczona. Kierownica się obniżyła o parę centów jeszcze. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająco, żeby teraz tą deskę wyciągnąć. No i okazuje się, że wystarczy. Ok, tak więc mamy golasa. I teraz w ramach szczegółów. Kolumna jest mocowana tu na jedną, tam na drugą, tu na trzecią i tu na czwartą śrubkę. I dopiero jak poluzujemy chociaż te śrubki, to wtedy ta kierownica opada na tyle, że jesteśmy w stanie obniżyć ją do tego poziomu, żeby ta deska cała wyszła. Tak więc w tym momencie moje zadanie na dzisiaj już tutaj jest skończone. Ja zabieram deskę do domu, zajmę się nią, poprawię jej wygląd, miejmy nadzieję, i dopiero jutro będę składał to wszystko z powrotem. W porządku. Tak jak sądziłem, roboty przy tej desce jest co niemiara i w przypadku jakbym chciał nagrać Wam film od deski do deski, czyli demontaż, poprawa wyglądu tej deski oraz montaż, zajęłoby to ponad godzinę i nie bylibyście w stanie znaleźć tego, co Was tak naprawdę interesuje. Dlatego stwierdziłem, że podzielę ten film na dwie części i kolejną część nagram tylko i wyłącznie o montażu tej deski, ponieważ jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Można wykonać kilka błędów, które później kosztują stratę czasu. Ja oczywiście te błędy popełniłem, dlatego chcę ustrzec Was, żebyście Wy tych błędów nie popełniali. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam jak najdokładniej, jeśli chodzi o demontaż, co trzeba zrobić i czego nie trzeba odkręcać, żebyście Wy nie narobili się niepotrzebnie, a żeby wszystko, co trzeba odkręcić, było zrobione od razu. Żebyście nie musieli szukać, nie musieli się domyślać. Tak więc mam nadzieję, że zostawicie lajka pod tym filmem, że faktycznie był dla Was przydatny, że zostawicie też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nadal nie robicie, i będziecie śledzić mój kanał. Tak więc nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na drugą część tego filmu z montażu i widzimy się za tydzień. Na razie, cześć!